Kino domowe czy zestaw stereo? Przed tym pytaniem staje każda osoba planująca zakup zestawu audio. Od czego zatem zacząć? Pomożemy Ci wybrać odpowiedni zestaw audio dopasowany do Twoich potrzeb. W filmie odpowiemy na to, jak wybrać to, czego faktycznie potrzebujesz. Omówimy następujące zagadnienia niezbędne w świadomym wyborze sprzętu. Film czy muzyka? Wzmacniacz stereo czy amplituner kina domowego? 5 kolumn czy 2? Budżet a sensowne możliwości wyboru? I łączenie kina domowego i stereo. Pierwszą i najważniejszą decyzją, którą należy podjąć decydując się na jeden z systemów, dotyczy serca każdego z nich. Musimy zastanowić się, do czego w głównej mierze będzie służył nasz zestaw. Do oglądania filmów czy do słuchania muzyki. Jeżeli należysz do pierwszej grupy, warto zastanowić się nad zakupem kina domowego, którego głównym elementem jest amplituner. To on przynosi wszystkie efekty kinowe do domowego wnętrza. Dzięki zastosowaniu wielu kolumn, np. w konfiguracji 5.1 czy 7.1, użytkownik może uzyskać dźwięk wzbogacony o dodatkowe efekty dźwięku przestrzennego z tylnych kanałów, który sprawdzi się idealnie przy oglądaniu filmów, np. kina akcji. Istotny jest także dedykowany kanał centralny, który odpowiada tylko i wyłącznie za przetwarzanie wokali, a te stanowią co najmniej 80% całej ścieżki dźwiękowej filmu. Efekty przelatującego nad głową helikoptera czy szmerów z zapleców podczas horroru lub grania w gry to domena tylko i wyłącznie zestawów kina domowego. Jeśli jesteś fanem tego typu efektów, a muzyka ma dla Ciebie drugo- lub trzeciorzędne znaczenie, zgłoś się do nas już dziś. Mamy za sobą rozplanowanie, budowę i instalację kilkuset instalacji kina domowego w całym kraju. Minusem takiego zestawu jest wyraźnie słabsza jakość odtwarzanej muzyki. Wynika to z faktu konieczności obsłużenia większej liczby kanałów w tym samym budżecie. Nie ma się co oszukiwać, chociaż na papierze tego nie widać. To wzmacniacz stereo za 3000 oferuje kompletnie inną jakość dźwięku niż 5- lub 7-kanałowy amplituner. Różnice między oboma urządzeniami widoczne są na każdym kroku. Od jakości zastosowanych komponentów, aż po samą koncepcję budowy urządzenia. Do konstrukcji wzmacniacza stereo dobiera się elementy pracujące z dużo większą precyzją, a także starannie bada się ich wpływ na końcowy efekt dźwiękowy. Także odsłuchując wzmacniacz z rozmaitymi kolumnami. Do tego wzmacniacz nie posiada dużej liczby elektroniki przetwarzającej rozmaite sygnały audio-wideo. Przekaźniki, procesory, moduły strumieniające. Wszystko to wpływa na znaczące podniesienie ilości szumu w przetwarzanym sygnale dźwiękowym. Nie pomaga także fakt, że wszystkie moduły w amplitunerze kina domowego czerpią prąd od jednego wspólnego transformatora. W opozycji do tego porządne wzmacniacze stereo posiadają często 2 transformatory toroidalne. Jeden dla sekcji przedwzmacniacza, a drugi dla końcówek mocy. W skrajnych wypadkach stosuje się wręcz koncepcję dual mono, gdzie dodatkowo każdy kanał posiada oddzielną sekcję zasilającą, tak aby wzajemnie nie było między nimi żadnej interferencji. Tego typu rozwiązania można spotkać w wzmacniaczach Musical Fidelity lub Exposure z wyższej półki. Koncepcją pomiędzy klasycznym wzmacniaczem stereo a wielokanałowym amplitunerem kina domowego jest nowoczesny amplituner stereo wyposażony w moduł z funkcjami sieciowymi i Bluetooth. Odnogą tej koncepcji są także klasyczne wzmacniacze stereo wyposażone w wejścia cyfrowe, optyczne i koaksjalne dla telewizora oraz USB dla komputera. Zapewniają one bardzo wysoką jakość dźwięku i niezwykle konkurencyjną funkcjonalność. Jednym z liderów tego typu rozwiązań jest Nuprime, który tworzy własne cyfrowe rozwiązania dedykowane wyłącznie do przetwarzania sygnałów audio. Amplitunery kina domowego oraz amplitunery stereo coraz częściej posiadają podobną funkcjonalność. Dzięki temu możemy z łatwością przesłać muzykę do naszego systemu przy pomocy technologii Bluetooth lub Wi-Fi z takich serwisów jak Spotify. Większość urządzeń ma również wbudowane przetworniki cyfrowo-analogowe DAC, dzięki czemu możemy podłączyć do nich telewizor lub dekoder telewizji cyfrowej. Jednak stale rozwijające się technologie obrazu działają na niekorzyść amplitunerów audio-wideo. Na marginesie jednak warto pamiętać, że urządzenia mogą w kilka lat stać się nieaktualne, przez co będziemy zmuszeni wymienić swój dotychczasowy sprzęt na nowszy model. Ilość lub jakość to temat, który wciąż powraca podczas wyboru kino domowe czy stereo. Nie inaczej ma się sprawa z samymi kolumnami. 5 kolumn w jednym kartonie z hipermarketu w cenie 2000 zł nie zagra w połowie tak dobrze muzyki jak 2 kolumny renomowanego producenta dedykowane do odsłuchu stereo w tej samej cenie. Diabeł tkwi w szczegółach, których nie zobaczysz na zdjęciu.
wielkości magnesów w głośnikach, materiału membrany i kosza głośnika, jakości elementów zwrotnicy, grubości obudowy i wygłuszeniu, a w końcu staranności samego procesu strojenia drogich kolumn. Czas i wiedza konstruktora ma kapitalne znaczenie. To właśnie zaangażowanie czynnika ludzkiego odróżnia tanie, azjatyckie podróbki od renomowanych europejskich produktów, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Pamiętajmy, tanie kino domowe możemy kupić bardzo łatwo, ale pozbyć się go i odzyskać jakąkolwiek część pieniędzy będzie skrajnie trudno, podobnie jak przebudować je tak, aby poprawić jakość dźwięku, jaką oferuje. Dlatego, jeśli chcemy osiągnąć jak najwyższą jakość dźwięku, działajmy w myśl starej zasady im mniej, tym więcej. Bogata funkcjonalność stoi w wyraźnej opozycji do wysokiej jakości dźwięku, szczególnie w najtańszych urządzeniach. Szczególnie jeśli mamy ograniczony budżet. Wtedy stereo jest dużo lepszym wyjściem. O kinie domowym myślimy dopiero, gdy posiadamy minimum 5000 zł, gdyż sam amplituner kosztuje co najmniej 2000. Optymalne pole manewru zaczyna się od 10 000, zaś wysokiej klasy kino domowe to wydatek na poziomie 30 000 i więcej. Jeśli myślimy o najnowszych rozwiązaniach, takich jak Dolby Atmos czy bliźniaczy DTS-X, które wymagają podwieszenia głośników sufitowych, przygotujmy rozsądny budżet, gdyż sama para głośników sufitowych to koszt w okolicy 1000 zł. Kwoty te nie uwzględniają oczywiście usług instalacyjnych. Do tego dochodzi też koszt okablowania. Ceny za uczciwie wykonane polskie kable głośnikowe, np. znanej i cenionej marki Melodica, to około 20 do 30 zł za metr. W przypadku systemu stereo kwota rozsądna zaczyna się od 6000 zł, minimalna zaś od połowy, czyli od 3000. Za nią możemy w renomowanym sklepie audio nabyć bardzo podstawowy wzmacniacz i parę kolumn, których jakość dźwięku i tak pobije każdy zestaw z hipermarketu i otworzy nam oczy na to, jak dobrze może brzmieć muzyka. Dla niektórych będzie to szczyt oczekiwań i możliwości, ale wiele osób dopiero zrozumie, że to początek drogi, jaką otwiera dobrej klasy sprzęt hi-fi. W przypadku, kiedy chcemy, aby stworzony przez nas set sprawdzał się do oglądania filmów oraz do odtwarzania muzyki, lepszym wyborem okaże się wyższej klasy zestaw stereo wzbogacony w dodatkowy subwoofer, np. marki REL. Takie rozwiązanie zapewni nam dźwięk o doskonałej jakości, zarówno podczas odsłuchu, jak i w trakcie odtwarzania ulubionego filmu. Warto pamiętać, że system stereo pozwala nam na ciągłe rozbudowywanie go o nowe elementy, dzięki czemu możemy stopniowo podwyższać jakość naszego zestawu. Wymiana kolumn, wzmacniacza, odtwarzacza CD lub gramofonu, a także wielu innych drobnych elementów zmienia brzmienie systemu, pozwala na szereg eksperymentów i poszukiwanie własnego, unikalnego brzmienia. W przypadku setu kina domowego takie możliwości także istnieją, chociaż w mniejszym zakresie z powodu integracji wszystkich elementów w jednym urządzeniu, czyli amplitunerze kina domowego. Najprostszym sposobem poprawienia jakości naszego kina domowego jest zazwyczaj wymiana kolumn lub dokupienie subwoofera. Jeśli dysponujemy już kolumnami niezłej klasy, często kupienie amplitunera z wyższej półki daje zaskakująco dobry efekt. Droższe amplitunery, podobnie jak dobrej klasy wzmacniacz stereo, wyposażone są w dużo lepszej klasy podzespoły, zaś proces strojenia ich dźwięku trwa dużo dłużej. Różnic tych nie widać na papierze, np. w mocy urządzenia, dlatego warto pofatygować się na odsłuch lub wypożyczyć urządzenie za kaucją. W sklepie RMS.pl taka procedura to dla nas standard. Jeśli masz na oku jakiś wzmacniacz lub amplituner i chciałbyś go posłuchać w swoim domu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Poradą, jaką często dajemy użytkownikom kina domowego, którzy także lubią posłuchać muzyki w dobrej jakości, jest dokupienie końcówki mocy stereo. Jest to zewnętrzny wzmacniacz mocy o dużo lepszych parametrach elektrycznych niż nawet bardzo drogie amplitunery kina domowego klasy high-end. Wtedy amplituner kina domowego służy jako źródło dźwięku, zaś końcówka mocy napędza kolumnę i wyciska z niej dużo więcej niż dotychczasowy amplituner kina domowego. Jeśli czujesz, że to rozwiązanie jest dla Ciebie, polecamy końcówki mocy Exposure, które słyną z barwności i muzykalności brzmienia. Jeśli szukasz jak najwięcej za jak najniższą cenę, przyjrzyj się ofercie marki Nuprime. Jeśli stawiasz na doskonałą jakość dźwięku nie tylko podczas słuchania muzyki, ale także w trakcie oglądania filmów, chcesz rozbudować w przyszłości swój zestaw i dążyć do coraz lepszego brzmienia, postaw na zestaw stereo.
Gdy szukasz idealnie odwzorowanych efektów dźwiękowych prosto z kinowych produkcji, zastanów się nad zestawem kina domowego. Wybrałeś już swój zestaw, czy nadal zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami ze świata audio. Nadal nie jesteście pewni, co wybrać? Zapraszamy na naszą stronę sklep.rms.pl, gdzie odnajdziecie pełną ofertę komponentów do zestawu stereo oraz kina domowego oraz dane kontaktowe do naszego działu obsługi klienta, gdzie nasi specjaliści podpowiedzą, jaki system sprawdzić najlepiej w Waszym wypadku. Do usłyszenia!